We got your warning. We've been waiting. Gentlemen, I want to introduce you to my friend, Optimus Prime. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z opowieści o królestwach i królach, lecz ten odcinek będzie troszeczkę inny, ponieważ tutaj troszeczkę opowiemy sobie o Królestwie 2658 nie od KVK1, KVK2, KVK3, jak mieliśmy to w zwyczaju, ale od KVK4. Dlaczego tak? Dlatego, że tutaj mieliśmy taką sytuację, że Storm, który jest ze mną teraz tutaj na kanale, on już nagrywał filmik wcześniej, parę miesięcy temu, czy tam chyba ponad rok. Nie, może już prawie 2 lata temu. Dwa lata temu, tak, siema. Ponad 2 lata temu nagrywał na temat właśnie swojego KD, więc stwierdziliśmy ze Stormem, że fajnie było to odświeżyć, fajnie byłoby wam opowiedzieć, jak to królestwo się rozwija, tym bardziej, że no to jest w sumie w tym momencie najlepsze polskie królestwo, czy polskie internacjonalne, tak możemy powiedzieć, nie? Królestwo, ale no gdzie gra dużo Polaków i pod tym względem można powiedzieć, że w tym momencie to jest najlepsze królestwo, gdzie dużo dobrych Polaków też gra, więc witam cię, Storm. Witam serdecznie. Jeszcze też przybliżę skrótowo, to daj znać, kiedy się mam rozpędzić, tak, żeby zapowiedzieć. Tak. Tutaj będę musiał troszeczkę Storma stopować, bo Storm bardzo dużo lubi opowiadać, więc będziemy lecieć tak, żebyście też wszystko mieli fajnie streszczone i Storm wam fajnie tutaj wszystko powiedział. Zacznijmy od KVK4. Jak to u was wyglądało? W jakim w ogóle wtedy byliście seedzie, bo ja szczerze nie wiem. Jak wyglądało tutaj wasze KD, no i jak też to KVK całe wasze wyglądało w tamtym okresie? Alright, więc to wyglądało w ten sposób, że KVK 2650 zostało przejęte, dopiero tak naprawdę nasze KD zaczęło funkcjonować od KVK2, w KVK2 byliśmy tam sami Polacy i kilka Brazylijczyków. Głównie Brazylijczycy, tam była grupa Brazylijczyków i oni też tam zmigrowali. I KVK4 byliśmy grupę Brazylijczyków i grupę polską. I to byliśmy w seedzie C z 11,5 biliona powera, gdzie to było praktycznie dosłownie rok temu, więc seedy były inne, bo teraz 11 bilionów powera to jest mid-B seed, tak się pozmieniało. Tak. A my byliśmy wtedy low-C seedem. I byliśmy zmaczowani z bardzo wysoką, moim zdaniem, przez naszą aktywność, ponieważ byliśmy wtedy młodym królestwem, więc zmaczowało nas na A-seedy, czyli seed KD, które miały o 5-6 bilionów więcej powera od nas i statystykami też o wiele bardziej nas przebijali. I byliśmy właśnie w KD, gdzie był A, B, C. No i jakbyś zauważyliśmy, że to są starsi wyjadacze, my się odważyliśmy i wzięliśmy po prostu coalition lidera. I zrobiliśmy wszystko, plany i po prostu zaplanowaliśmy to całe KVK. Wyszło tak, że graliśmy na bardzo ciężkiego przeciwnika, 1981, które serdecznie pozdrawiam. I to był bardzo, bardzo potężny, jeden z najlepszych besidów w grze na tamten moment, który miał tam bodajże 16 bilionów. Jednak mieli pecha co do sojuszników, ponieważ to były tam duże KD, które nie wkładały aż tak dużo jak powinny. Więc oni nam po prostu kierowali i po prostu to było praktycznie pojedynek właśnie głównie z tym królestwem. No i co, wygraliśmy to KVK z gwiazdką, tak? I to była nasza już druga gwiazdka, bo pierwsza gwiazdka była w KVK 3, gdzie jako C-seed zdobyliśmy gwiazdkę, bo wiedzieliśmy C-seedowi, halo, mamy więcej KP, my dostajemy gwiazdkę, no musieli się zgodzić, bo takie były ustalenia. To była nasza pierwsza gwiazdka, to była raz nasza druga gwiazdka. Kolejny Season of Conquest to było kolejne HA, tak? Bo my robiliśmy bardzo, bardzo wolno, ponieważ mieliśmy bardzo duży odstęp pomiędzy KVK 3 i KVK 4, bo wtedy można było sobie spokojnie sporo czasu odczekać i mogliśmy sobie zrobić full skipa, a teraz już tego nie da, bo KVK 4 masz od razu po KVK 3, więc nasi gracze, core gracze pozbierali sobie wszystkich Season of Conquest dowódców, pozbierali sobie dużo surowców i przygotowali się porządnie na tego soka, więc byli jak najbardziej gotowi w to KVK. Myślę, że przygotowani. Pokazaliśmy się fajnie, wbiliśmy tam pierwszą naszą setkę 100 bilionów KP, no i lecieliśmy dalej, czyli przyjęliśmy troszeczkę nowych graczy, od KVK 4 dołączył do nas Kaples i NG, i gdzie NG tam pomagał wcześniej, ale tam zakulisowo, ale teraz już był na KD
I zaczęliśmy kolejne nasze KVK, znowu HA, mając teraz 13 bilionów powera i 133 bilionów killsów. Znowu H. No i to było bardzo ciekawe KVK, ponieważ Fire Camp, czyli tam kamp, który walczyliśmy, tak bardzo, bardzo słaby był. I po prostu tam było przejazd po tym i tam było naprawdę mega dużo śmiesznych akcji. Na przykład wyobraź sobie, tepnąć farmę z bańką, żeby zablokować flagę przez góry, na pasie 7, żeby było też jasne. Na pasie 7. Tepnąć bańkę z farmę na bańce, wyjść z sojuszu, dostać od razu Exile'a i postawiliśmy tam flagę, bo akurat tam stawialiśmy Bola, bo i tak chciałem tam postawić flagę, tylko on tepnął się tą farmą z bańki. Czy z jednej strony wyglądało to na przemyślane zagranie, ale ostatecznie wyszło to... Tak, okay. bo wyszedł z sojuszu tego, na którym był terenie, przez co można było użyć tego skilla Exile. I potem już nie mogli tam tepnąć, bo mieliśmy naszego Bola. I przez to musieli robić dodatkową ścianę fortów, która i tak nie wyszła, ponieważ następnych po 2 dniach dostali kolejnego fort dropa. Dostali fort dropa przy pasie 8. Tak? Czyli po Kingsland, czyli w Kingsland zamknęliśmy ich w niecałe 10 minut, bo mogli się wybudować tylko z jednej bramy. Więc to tam po tej pasie 7 się skończyła zabawa. No i co? I kolejna gwiazdka dla nas, ponieważ mieliśmy o wiele więcej walk. No. Jak było dalej? I to już była nasza trzecia gwiazdka. To było już na KVK 5. A powiedz mi jeszcze tak w międzyczasie, czy między KVK 4 i KVK 5 graliście, jakby tak powiedzieć, Ligę Ozyrysa na jakimś takim poziomie, jak na przykład teraz gracie, czy na razie tam też raczkowało to? Tamta Liga Ozyrysa była w poprzednim Realmie i tam dało nam się dojść do tego finału przed wyjściem grupy. Niestety tam byliśmy mega trudnych przeciwników, stawialiśmy im opór, no ale niestety zabrakło nam szczęścia trochę w tej po prostu losowaniu drabinki i po prostu nie mieliśmy graczy VIP 18, żeby zrobić impact taki. No rozumiem. To jeszcze było też nie do końca w pełni zgrane, bo królestwo jeszcze wtedy było w połowie brazylijskie, w połowie portugalsko-brazylijskie, w połowie polskim, więc było bardzo fajnie, ponieważ mieliśmy bardzo duży uptime i jedyny uptime, który musieliśmy się dbać, to azjatycki. I ten KVK w drugim mieliśmy bardzo fajny, bo mieliśmy w kampie królestwo 2715, które jest mega silnym KD, który jest z Indonezji, więc mega fajnie się uzupełnialiśmy. Uzupełnialiśmy i po prostu to było tak, że po prostu nasz kamp był mega przesilny. Nie? Okej. Dobra, to KVK 5 tam, no? Tak, no i teraz przechodzimy do przeklętego KVK 6. No tak, bo KVK 5 był jeszcze 6, racja, bo przecież gadaliśmy. Teraz KVK 6 to jest Orlean. No to gracie teraz. Tak, ten sam tryb co teraz. I polosowało nam w ten sposób, że byliśmy już w Besidzie, mając 13,5 biliona powera, tak? To już był Besid, a mamy cały czas 13,5. To tak pół biliona różnicy to nie jest aż tak dużo, a skoczyliśmy o Sida. Co się stało? Wzięliśmy ze sojusznika koreański kamp, po czym 2 królestwa z tego koreańskiego kampu, który nie walczył kompletnie w Z5, poddał się po 24 godzinach walki. A nasi sojusznicy w kampie nie istnieli, bo to było jedno królestwo po wojnie domowej, a drugie królestwo było wypełnione kontami na sprzedaż. Aha, czyli klasyka. Czyli tam nikt kisił, jedynie co do konta, jedno KD zrobiło 3 biliony po KP, drugie 6, a my 21. Także to jest taka różnica i dodatkowo jeszcze jest anegdotka. W tym KVK dostarczyliśmy naszej pierwszej zdrady, bo nasz sojusznik w naszym kampie, na KD w naszym kampie zesformował nam w fortecę farmy, bo myśleli, że to przeciwnika. Aha, okej. I to było R4 jeszcze tego królestwa w naszym kampie. To mądrze.
No i przez to nie mogliśmy bić się dłużej w tej Z5, bo po prostu pasa nie mieliśmy obudowanego, więc jakby tam też było nieciekawie przez to bardzo. Czyli ta KVK 6 tak nie, No nie taka wyszła. Nie wyszła ze względu na po prostu królestwa, które są dookoła. I No, nawet do Kingslandu nie doszło, bo po prostu nie straciliśmy strefę 6, bo po prostu zostaliśmy sami na 2 kampy, które były, jeden kamp był wypoczęty, a drugi kamp był zmęczony po Z5 i oni nie potrafili się wytrzymać na ten świeży. a jak wyglądała ogólnie migracja na KVK 6? W sensie jak z przyjmowaniem graczy? Mieliście jakieś fajne konta, które do was migrowały, czy to wtedy tak jeszcze... KVK 6 migrowaliśmy osoby takie, które po prostu znaliśmy i po prostu wchodziły na prawdziwy Rise of Kingdoms Polska, po prostu siedzieliśmy, miło siebie graliśmy, gadaliśmy sobie i po prostu wiesz, osoby takie, które faktycznie coś grają i już nawet znamy je z tego, że są, że wiemy, że jak myślą, znamy ich konta i wiemy jak się rozwijają, to głównie było takie, że rekrutowaliśmy osoby, które znamy, bądź osoby, które były z Brazylii i Portugalii, tak? I tam z tamtej strony rekrutacja też działała. I po prostu to działało tak, że trzymaliśmy ten sam power cały czas, że osoby, które nie wyrabiały DPK zostawiały wyrzucane i przez to i dodawane nowe, więc tam cały czas była pełna rotacja graczy. Kumam. Czyli tak już ogarnialiście to troszeczkę... Od początku tego rotacja graczy była cały czas, więc trzymając ten sam power cały czas była rotacja graczy. No i ale dobrze, no bo przez cały czas trzymaliście dany pułap, mieliście jakiś plan, więc tego się trzymaliście, to jest dobre, nie? No i na KVK 6 tam się to nie pykło. Liga Ozyrisa graliście tak, jak graliście w tamtym okresie. Jakieś tam smaczki jeszcze wychodziły na KVK 6, jeżeli chodzi o graczy u was? Czy to jakieś MG? Mieliście problemy, czy ogólnie już tak mieliście ułożone KD, że było pełen chillaucik? Chillaucik to było tak Przestało, że jak powiem, niestety wszyscy tam zrobili co mogli, ale jakby to mocno zdemotywowało nas, że sojusznik, który w ogóle się nie bił, poddał się po 24 godzinach walki, nie? No tak, no. Czasem takie KVK są. Który miał być super hiper Bayer dobry. Nie? Bo KVK 6 graliście na czekaj, nie, Orlanie, KVK 4 na Heroic Anthem, a KVK 5 też Heroic Anthem. Okej, dobrze. I się śmieję. No i potem Orlanie poszliśmy znowu na Heroic Anthem, bo jednak z fajniejszych trybów jednak, a wtedy mgłę usunęli. No więc, tak. Więc mówimy, dobra, no sobie zagramy kolejne HA, tak żeby sobie rozegrać i też było mega przyjemny KVK, ponieważ my byliśmy wtedy 12,5 bilionów powera, czyli tam po tym Orlanie mocno się wyzerowaliśmy i tak. Zeszliście teraz siłowo. Zeszliśmy, tak? No. I zrekrutowaliśmy wtedy niedużo osób tam, bardzo mało i po prostu trzymaliśmy ten. I byliśmy w Besidzie, mając 12,5 biliona powera. Zobacz, że my mając takiego samego powera od KVK 4, rośliśmy znacznie w seedzie, nie? To też mówiłem właśnie, że teraz mówienie seedy A, B, C, D traci kompletnie na znaczenie. Teraz tak naprawdę trzeba powiedzieć, ile power capa masz, ile masz powera na KD, bo teraz acid acidowi nierówny. Tak, też o tym słyszałem, że to już jest trochę inaczej. Teraz potrafisz trafić, będąc w seedzie A, bo potrafisz mieć ludzi sojusz w kampie seedu D, bo już też takie rzeczy widziałem, więc no teraz takie dobieranie są, no. Niby miały być domeny, pomóc, ale wiesz jak to wychodzi, nie? Dokładnie. KVK 6, tak mówię, że przegraliście, tam nie mieliście żadnego wina, po prostu przegraliście, nie było żadnych tam... Przegraliśmy, nic tam nie doszliśmy w Z4, sobie przygotowaliśmy się od razu na następny. KVK 7? Na KVK 6. Tak, a teraz, no wiem, a teraz KVK 7? No to właśnie na KVK 7 mieliśmy 12,5 biliona powera i 219 bilionów KP, co tam stawiało nas na całkiem niżej i walczyliśmy przeciwko 2-4-5-0 Dev, jeden z silniejszych C-seedów. Tam mieli bardzo dużo silnych graczy, oni tam na 11 bilionów powera, 11,5 mieli 261.
A wy byliście wtedy jeszcze w seedzie B czy C? B. Już byli, okej. Ale to tak byśmy low B, mega low B. No okej, no blisko po prostu C. No tak sobie mieć, tak. no. Mhm. Więc jakby tam było mega ciężka rywalizacja, niemniej jednak w Kingslandzie się zadecydowało to i wygraliśmy właśnie w Kingslandzie, po dwudniowym Kingslandzie. Mhm. Wypchaliśmy ich po prostu, bo mieliśmy większy uptime. Mhm. No ale kolejne kapeki się porobiło. I kolejna gwiazdka, bo tam mieliśmy przewagę nad drugim kampem 20 bilionów KP. Także tam nawet nie podlegało to dyskusji. I tam była czwarta gwiazdka. Tak, i to tam była czwarta gwiazdka, dokładnie. Mhm. No to fajnie, nie, no to już kolejny progres, no bo to już cztery gwiazdki na w sumie 8 na 8, tak? Nie, 7 KVK. To dobry tak ten współczynnik, jakby tak można powiedzieć, nie? Mhm. Szczególnie, że KVK 1 tak naprawdę nie graliśmy, bo to wtedy KVK 1 KD się formowało. No i ten Orlean właśnie nieszczęsny, co i tak uważam, że jest fajną sprawą, ponieważ dużo KP tak tam urosło przez ten Orlean. Nie? Lubicie grać Hurricane'em. Po prostu. Właśnie, nie, po prostu nie, że lubimy, tylko że po prostu nic innego ciekawego nie było, albo na przykład chcieliśmy zagrać Warriorsy albo jakikolwiek inny tryb, to za mało królestw się rejestrowało. No wiem, po rozumiem. prostu wszyscy się ładowały w Orlean i po prostu nam nie ten. I po prostu graliśmy ten HA, więc żeby nie zagrać HA na KVK 8, zagraliśmy Tides of War. Bo chcieliśmy zagrać wtedy Warriors Unbound, ale wtedy na Warriorsy zarejestrowało się 9 królestw. Więc no nie zagraliśmy i zagraliśmy wtedy Tidesy, gdzie wyszły całkiem spoko też, bo wygraliśmy też bez problemu. Teraz mówisz o KVK 8. KVK 8. KVK 8 nawet streamowałem, oglądałem tam wasze te przygody, to pamiętam, ale to też z tego względu, że graliście z moim, że tak powiem, tak jak wam to zresztą też mówiłem, widzowie też wiedzieli, z moim takim dzieckiem, jakby tak powiedzieć, graliście z moim takim własnym dzieckiem, 2755, tak. Takim z dzieckiem, które stworzyłem kiedyś, nie? To było mega przyjemne akurat, bo oni mieli bardzo dużo powera. O power się nie mogliśmy martwić. Mogliśmy im dostarczać Rally Garrison i po prostu oni wypełniali. No, wiem, że oni tam nie byli, to nie jest ta sama ekipa, z którą ja grałem, że wiem, że oni tam z kwestią ogaru i dogadywaniem czasem mieli problemy, ale no to wiem, że to jest totalnie inna ekipa niż tą, z którą ja grałem i jak tworzyłem to królestwo, więc no 2755 no, to mieliście inne KD, nie? To 2755, kiedy ja grałem i zostawiałem, to oni tam byli między top chyba 12 a 10 miejscem. A teraz jak z wami grali, to nawet nie wiem na jakim oni tam miejscu byli w tych rankingach, nie? KP i siłowo. Nie mam żadnego pojęcia nawet, jak to wyglądało, nie? I w tym momencie skoczyliśmy właśnie w tym KVK 8 z 13,5 do 14 bilionów powera. I wtedy dużo wam wleciało osób, ale to zobacz, i tak to jest różnica ilu? Pół biliona powera. A KP mamy 314. Wtedy mieliśmy na ten moment. I zobacz, że to powolutku cały czas stabilnie rośnie. I właśnie kontrolujemy power w ten sposób. Natomiast no, co powiedzieć o tych tajcach? Bardzo podobna sytuacja co KVK 4, tak? Oni mieli KD 1592, nie wiem czy widziałeś to KD? VV? 1.9, nie, jeszcze 1.952, nie. Tak, VV. Bardzo silne koreańskie królestwo. Oni mieli tam 13,2 biliona powera i 514 BKP. To dużo. I również walczyliśmy na Królestwo 2000, bo byłem Imperium. To oni też mieli statystycznie bardzo dużo tych statystyk. Boże, statystycznie dużo tych statystyk. Wyglądali bardzo dobrze na papierze. Niemniej jednak udało się wygrać to KVK. Też z dużą przewagą gwiazdki, ponieważ drugi kamp przeciwnika w ogóle za dużo nie walczył. Także... No ja widziałem, że ogólnie tam tą strefę piątą wtedy to sobie zjedliście praktycznie, bo ta strefa piąta wam wyszła, strefa szósta też, od Kinglandcach tam mieliście mieć, Kinglandsy miały zdecydować, nie? Wtedy to gwiazda zostanie. Kingslandy tam dużo nie było, bo była już jak duża przewaga w KP po pasie 7 i po Z5, bo ten drugi kamp na dole aż tak dużo nie walczył. Nie no, moim zdaniem ogólnie te dobieranie, jak i też
sojuszników. Dobre mieliście też dobieranie. Znaczy moim zdaniem, ja to tak jak przeglądałem to wtedy na 2.7.5, to uważam, że naprawdę tam mieliście od początku bardzo duże szanse, bo fajnie to wyglądało, nie? To nie wyglądało jakoś tragicznie, jak teraz przeglądasz czasem, wiesz, jak zobaczysz sobie niektóre dobieranie KD, ale uważałem, że właśnie wam tam naprawdę fajnie to wyglądało, nie? Więc ja uważałem, że tam no robota po prostu wystarczyło, żebyście tylko to, jakby tak powiedzieć, rozjechali dobrze taktycznie, zresztą tak to robiliście, jak sam mówiłeś, nie? Że to tam elegancko wam szło, nie? Na tym. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Stone zaraz tutaj z nami będzie, bo coś tutaj załatwia, ale jak widzicie, są teraz w trakcie walki na Orlanie. Tutaj widzieliście przed chwilą Swarm Rally Neskiego na Gorgo, na jedną z flag, z której tutaj walczą z NCA. Chcą, jakby tak powiedzieć, tutaj przyfilować mocno. Jak widzicie, oni tutaj zrzucili fort do tej strefy 5 odgórnej. No i tutaj robią mi dużo problemów, bo jak zobaczycie, no to tutaj albo bronią chłopaki tą flagę, tutaj było na Daido Zideliang, bo też tutaj szedł, widzieliście na filmiku Tarik Pakal, kiedy właśnie ze Stormem rozmawialiśmy. Halo? No już jesteś. Właśnie tu mówię, jak były tam, wiem, że byłeś zajęty, no to właśnie opowiadam, że tutaj w międzyczasie jak rozmawialiśmy, to mieliście rally, mieliście garnizony, że tutaj trochę bronienia i atakowania było, nie? Tak. Znaczy tutaj ta sytuacja, co obserwujesz, nie wiem czy widać na odcinku, Tak, czy nie? widać To wszystko. jest czyste sportowe walki, żeby po prostu sobie powalczyć dla walki. Tutaj nie ma żadnej presji, bo będzie większa presja dopiero na akcie strefa 6, zone 6 otworzy, tak? Jak się pasy piątki otworzą i tam będzie jeszcze większa, a tak to jest tylko bardziej takie dręczenie przeciwników farmami. No. Sterolki lecą full farmy i przeciwnicy muszą to albo swarmować, albo coś robić. I po prostu to jest drażnik. No zbijacie po prostu sobie też z tych farm te wojska. Tak się teraz robi, no taka jest prawda. Dokładnie. Więc tak to wygląda, jak ma ktoś farmy mocne i dużo woja, no to na to wysyła te czwórki i po to wszystko No jest. niestety to KVK jest odwrotnością tego naszego fartownego matchmakingu, ponieważ Królestwo 1.9.2.1 zdecydowało, że no oni chcą zrobić tak KVK, że walki pierwsze dopiero są w Kingslandzie. Tak, no i właśnie do tego zmierzałem, że KVK 8, które wygraliście i ogólnie te matchmakingi wam się fajnie w miarę układały. No tutaj właśnie też się stawiałem z drugiej strony, jak już zobaczyłem was, że jesteście na tym Orleanie, mówię, co was znowu podkusiło zagrać ten Orlean, nie? To ich podkusiło, nie? No i jeszcze zaczęliśmy potem mówić, że wyszła tam ta kwestia, że to będziecie grać w sumie 2-2-1, jakby tak wszyscy przeciwko praktycznie sobie, że dwa króle tam, że macie dwa kampy, wy macie dwa kampy i jest jedno 3-0, 3-5 solo, nie? Że tak te walki będą wyglądać, więc no. No niestety tutaj dyplomacja nie poszła za dobrze z każdej strony. Ale głównym takim, który tam taką dyplomację to całkowicie rozwalił, to chyba była liderka 3035, nie? Że oni tam taki ferment. Wszyscy tutaj pośrednio byli winni, wiesz? Aha, bo 2.1 chcieli farm KVK, a 3.5 nie chciało farmić w Z5, chciało Z5. I jakby ustalili i to w ramach buntu przeciwko 21 nie dołączyli do naszej koalicji, w którą Chińczycy sobie ustawili 3-3, czyli 2.1 sobie ustaliło i napisało, no to już w sumie to jest ustalone po kilku godzinach, nie? Czyli bardziej ta lewa strona górna, ona bardziej tam przyciśnie, jeżeli chodzi o to KVK, nie? Że tam może być tak, że oni ten ogień, ta strefa ognia, tam coś mają koalicję, czyli właśnie ci Chińczycy, no najbardziej celują tutaj w wygraną, nie? Znaczy nie, to nie Politołu, to jest Brytania. Brytania? Czekaj. Aha, to, no tak, czerwone Politołu. Zapomniałem, że to jest Orlan. Teraz jakby te trzy królestwa nie mają praktycznie walk, te dwa królestwa nie mają. Teraz tutaj wyszliśmy sobie w szampanii, ponieważ udało nam się wygrać z 35, prawda? Tak, no tutaj więc, też. No. My chcieliśmy dalej walczyć, więc zdecydowaliśmy, że po prostu pobijemy się sobie tutaj też. 35 ogólnie też poszła sobie w strefę 5 tutaj. Znaczy, wiesz co, oni byli zamknięci całkowicie, tylko że oni Fort Drop zrobili w 35 MW i nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem to się wydarzyło. Ta Z5 była cała wypełniona przez La Marche.
ale już nie jest. Jak widzisz po ilości tak. szarych flag. No widzisz, że przejęli to po prostu. Dokładnie. No, I strefa wypalili szósta też będzie. forty broniące w Ile-de-France. No i teraz tak, wejdziecie w strefę szóstkę i teraz pytanie, że będziecie bardziej skupiać na 3-0-3-5, czy na tych, co teraz z tymi walczycie? Szczerze, musimy sobie jeszcze, wszystko się może wydarzyć, bo może nagle wyjść, że wyjdzie 2-1 albo 1-2. Jakby tutaj jest tyle rzeczy, które jest niewiadome dalej, że tutaj nie chcę nic wygadywać. Po prostu nie wiem, bo to wszystko może się po prostu na żywca wydarzyć. Tak? Przekonamy się, jak wyjdzie. Żeby nie było w pewnym momencie, żeby ci musieli, wiesz, żeby was zamkną, wiesz, że tutaj i tutaj będą walki, nie? Żeby ci musieli walczyć na dwie strony, bo to będziecie mieli, znaczy dla was większa zabawa, ale będzie ciężej, nie? No tak. Będzie ciężej, bo będziecie musieli grać na dwa fronty. Na dwa fronty nie gra się przeważnie wygodnie, chyba że masz bardzo mocne KD. Nikt nie, zazwyczaj nikt nie wygrywa na dwa fronty, także... No, to bardziej, że ja się ogólnie dziwię, że 3-0, 3-5 tak ten, no ale ja już słyszałem o ich KVK 4, KVK 3. Oni są tam strasznie ambitni z tego, co czytałem i no, mają swoje mocne podejścia. Ja grałem na nich raz, Arka Ozyrysa, jeszcze jak byłem w OBI na 3.090, to powiem ci, że to tam było coś zrąbane z dobieraniem linii, bo my byliśmy w trakcie kończenia KVK 2, a dostaliśmy 3.035, które było już w KVK 3 i miało dowódców, wiesz, sokowych, miało więcej tych kont też z migracji. No i no, ścisnęli nas, nie? Nie wygrali dużo, bo wygrali wtedy, to było 25, chyba gdzieś koło 40. Nie wygrali jakoś bardzo dużo, ale no matchmaking wtedy tej Arki był bardzo dziwny, nie? Dlatego mówię właśnie, przez ten matchmaking teraz seedy mają o wiele mniejszą wartość, bo teraz zobacz, jeżeli byśmy trzymali dalej ten niższy power, to tutaj w tym KVK o wiele mniejszy potencjał mógłby nas wydarzyć, bo mamy też w kampie duże KD, które no te liczby nie przekładają się aż tak mocno w polu. No. A w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś też ciekawostka, na tym KVK się udało nam zesformować gracza 90 milionów powera. Nawet wylądował filmik o Flashu jest. Wiesz co, nie widziałem tego filmiku. Przejrzę sobie. Może mi gdzieś umknął, w zależności kiedy to było. Bo kiedy, 5 dni temu. Czyli gdzieś w weekend, w sobotę, niedzielę jakoś? No, jakoś tak. No to wybacz mi, ale ja z soboty na niedzielę... spokojnie, ale po prostu... Ja w sobotę na niedzielę wysyłałem filmik przecież na radę, gdzie byłem, więc nie byłem w stanie tego zobaczyć. No, ale też się udało trafić tam na tym YouTube, się zdziwiłem. No to fajnie. Że też jest filmik tam, także to spoko. Ktoś nagrał w życiu shorta, najbardziej, ale dobrze, no bo to wiesz, KPki, gość sobie już teraz będzie miał takie farm KVK pewnie. I tyle. No, wracając jeszcze, bo KVK pomimo to, że nie jest za dobrze, tak uważam, że na przykład Liga Ozyrysa nam poszła fantastycznie, ponieważ praktycznie było związane nasze zwycięstwo czy porażka kilkoma sekundami. Po prostu się śmieję, że po prostu ping lepszy wygrał. Także ktoś, kto miał lepszy internet, podniósł tą markę. Jeżeli byśmy podnieśli tą markę, to ta gra byłaby nasza. No właśnie miałem pytać o ligę, nie? Właśnie miałem pytać o ligę Ozyrysa, o tym, jak ty ogólnie oceniasz to wszystko, jak wam szło od początku, bo ja nie powiem, ogólnie jak zawsze przeglądaliśmy ze Snowem pierwsze wasze te grupę, nawet Expertolem, tam siedzieliśmy na kanale i omawialiśmy też, robiliśmy filmik na temat całej ligi Ozyrysa, ze naszego świata. I to też jest na YouTubie, to też właśnie my wiedzieliśmy, że jak widzieliśmy waszą grupę, potem jak widzieliśmy waszych przeciwników, to byliśmy pewni, że w tej 32 będziecie, bo mieliście naprawdę bardzo fajnie ogólnie mieliście bardzo fajną drogę, że to naprawdę prawdziwe testy to właśnie jak będziecie w tej top 32 dla was przyjdą, nie? No i pierwszy taki w sumie ten poważniejszy test... Tak to dało nam się przygotować lepiej
i Tak. wyćwiczyć sobie naszą drużynę, Mhm. ponieważ mogliśmy bardzo dużo wypracować sobie elementów na tych arkach, pomimo Mhm. to, że przeciwnik tak jakby było mega skupienie i było mnóstwo godzin przygotowania, które uważam, że poszły fantastycznie, bo jednak pokazaliśmy, że te najsilniejsze królestwa nie miały takiego easy wina, tylko faktycznie miało ogromne problemy na nas, gdzie nie było pewność, gdzie pierwszą walkę, tam była grupa w 32, przegraliśmy też przegraliśmy przez farming, tak, bo tam jeden typek, który nawet jak teraz się sprawdzi w topkę Provisions na Osiris League, Mhm. to on jest top 1, ponieważ ten gracz gra 5 marszami pod farming. Mhm. I on po prostu jako jeden gracz wyfarmił 5000 punktów, czyli jakby doniósł ekstra arkę Tak. z samego Provisions. Mhm. I jak zobaczysz sobie teraz Provisions score w Realm of Busted, Mhm. to zobacz sobie ile on ma punktów w porównaniu do innych. Teraz jestem właśnie Weź na sobie naszym... na Osiris, Takie, bo tak to muszę wyjść z waszego KD. Nie Osiris wchodzę. League Stats. A, mówisz ten, no to tak, dobra, wiem o czym mówisz. Tak, bo ja tam przeglądałem, że personalne te jak są. Tak, personalne i Provisions. I to ten typek, indywidualne. farming po prostu. Mówisz, że nie wyniki okupacji, tylko prowiantu. Tylko Provisions. Tak. Proviantu. I to czekaj, i to mówimy o DNT, tym... JBS, Tak. Fil. Tak, Fil ma to dużo. było JBS, które graliśmy. Tak, no I to... właśnie tego typu. I ten typek 20 000 punktów miał po naszym meczu, tak? I też możesz zobaczyć, że my nie graliśmy arkę na przelewki, bo zobaczysz sobie w rankingu, już nie, ale w rankingu healingu też nam tam Kaples jest 15 z czego co widzę i Uleczenia, no. a my graliśmy mniej mecze, no. Także tam mega dużo było walk. Tak, Kaples I był uważam, bardzo że się długo... dobrze pokazaliśmy. Tak, no Kaples... tam tepnął podobnie. Tak, Kaples był tam długo w top 6, jak jeszcze jak graliście, jak patrzyłem wtedy. Właśnie po tym, jak walczyliście z JBS-em, nie? Był taką wykołaczką był nieprzyjemną, która gryzła. Nie no, ogólnie mieliście to KVK, czy może tą ligę Osirysa, którą graliście, co komentowaliśmy ze Snowem wtedy, no fajnie to wyglądało. No, my byliśmy właśnie przede wszystkim w szoku, jak wtedy wypalił wam ten skill z podkradaniem się, zabraniem arki i teleportacją. To wyglądało mega. Na ten... Tam nie zauważyliście, że tam były jeszcze sneaky tactics. Nie, no mówię, że podkradanie to czy chociaż odpaliście skill, tak. Ja nie zauważyłem wtedy w ogóle, bo się skupialiśmy na obelisku wtedy u góry, co tam robił Kaples. Ja przeglądałem to na tym. No, było celowe zagranie, żeby oni nie patrzyli, co się dzieje pod arką. Tak, ja jak zjechałem na sam środek, zobaczyłem tylko właśnie, że idzie, odpalacie skilla. Ja wtedy mówię właśnie do Snowa, Snow zjedź se na dół, bo ja miałem tak, że miałem parę sekund przed Snowem. Tak. Tak, i ja mówię, zjedź sobie na dół, zobacz ale to, nie? To już nie ma to co już wspominać, lecimy dalej. No ogólnie Liga Osirysa była taką opcją, którą właśnie tutaj chciałem też przegadać z wami, znaczy z tobą przede wszystkim. Jak oceniałeś ogólnie te mecze już w tej, powiedzmy, fazie grupowej, play-offowej? Już nie mówię o JBS, ale tam o innych KD, jak na przykład widzisz, gdzie dane królestwa wchodzą dalej. Jak ogólnie ty byś wytypował teraz z tymi, co walczyliście i z tymi, co tam teraz są w play-offach, no jak sądzisz, kto tam na przykład w tym świecie, powiedzmy naszym, gdzie graliśmy Ligę Osirysa, kto tam ma największe szanse, żeby po prostu ją wygrać, nie? 7-4-8W. 7-4-8W, czyli tak dużo ludzi na to stawiało na nich wcześniej, nie? A możesz powiedzieć coś więcej, czy ogarnięci w sensie z ogarem ci chodzi bardziej, tak? Tak, no 34 potrafiliśmy, zobacz, że my wygraliśmy na okupację, wygraliśmy z 34. No tak. Więc tam nie ma aż takiego dobrego zgrania. Naszą rotacją po prostu my. I jak my, mając o wiele mniej VIP-ów 18 i o wiele słabszym openfieldem, byliśmy w stanie wyrównać, to tam 7-4-8 ma kilku graczy, którzy po prostu tam zmiotą. I wygrali też na DNT, czyli na TJBS, na które graliśmy, którzy to praktycznie tam była wojna o finał. Także tu myślę, że to będzie albo
34 W34 albo 74 74,8. Także to niestety trafiliśmy tak, że w naszej drabince tutaj trafiliśmy praktycznie na 2 finalistów. Ale mówisz, że o 2,94, że myślę, że oni będą finalistami, nie 3,065? Bo 3,065 walczy z 2,94. Nie, no... 3,065 ma dużo graczy i tak ciężko mi przewidzieć, co będzie ten mecz, bo to dwie drużyny są bardzo zbliżone, bo obie te dwie drużyny liczą, że po prostu samą mocą przepchają. Więc tam będzie kto mniej będzie spał. Ten mecz będzie dosyć wyrównany moim zdaniem. No bo ja na przykład oglądałem ten 3-1-5-9 z 3-0-6-5, no i ja tam powiem szczerze, że ja myślałem, że 3-0-6-5 przegra w pewnym momencie. Jak oni to wtedy tam wyciągli? Masakra, nie? Naprawdę, ja byłem pewny, że 3-1-5-9 wyciągnie będzie w tej finale, nie? Naprawdę. Czyli... No widzisz, to jest fajność właśnie tej Ligi Ozyrysa, że tutaj niestety najbardziej różnicę robią VIP 18. Jeżeli nie ma się VIP 18, to trzeba już potem kombinować mega. No tak, no VIP 17, 18 tak, mieliśmy to jest sporo ważne. VIP 8. Nie, bo VIP 18 daje ci march speed, To tak? też, no tak. I unit capacity, czyli Tak, że masz racja. większe marsze, to te większe marsze po prostu Więcej są w wojsk, środku o wiele bardziej wytrzymałe i o wiele więcej obrażeń zadają. No nie, to masz rację, że to też robi totalnie co innego, więc... Czyli mówisz, że 2,9,7,4,8 finał na pewno, a z kim tam będą w drugiej tej, no to już zobaczymy od matchmakingu na tym. No nie no, mam nadzieję, że wam na kolejnej lidze Ozyrysa no pójdzie jeszcze lepiej, nie? Że tam już to już będzie taki pułap, gdzie... Zobaczymy. Ja nie chcę nic mówić, zobaczymy jak wyjdzie, kiedy będzie ogłoszone. Będziemy sobie powolutku teraz ćwiczyć z powrotem z tym zespołem, co utworzyliśmy. Natomiast problem jest taki, że teraz będziemy prawdopodobnie w innym realmie, czyli będziemy w realmie tam, gdzie są teraz te wszystkie imperia, czyli 2, 2, 6, 8 i będzie o wiele więcej cięższych przeciwników, bo nie oszukujmy się, w tym tutaj świecie było takich przeciwników, którzy się dopiero muszą wykazać, prawda? No tak, no teraz będzie troszkę inaczej, bo więcej tych KD dochodzi, no i też te nowe KD się jakby tak powiedzieć wzięły, stworzyły, więc... Równie będziemy się rozwijać, zobaczymy jak wyjdzie nam po KVK 6 deportacja i imigracja i zobaczymy co dalej. Deportacja fajnie brzmi. Deportacja. Deportujemy cię, masz za małe kapę. Deportacja. Nie, to jest spoko, ja to rozumiem. Certyfikaty tam były, też jest takim memem było właśnie, że rozdawane były certyfikaty za niewyrobienie DPK. Do CV se może wkleić. Dokładnie. Za niewyrobienie KP możesz sobie wkleić CV. No, nie no, słuchaj, no najważniejsze rzeczy w sumie to, co chcieliśmy przegadać, czy właśnie te KVK i to, co jak teraz wam idzie, no to w sumie najwięcej już to przegadaliśmy. Liga Ozyrysa właśnie też chciałem, żebyśmy przegadali tutaj. No i jak w sumie ostatnie z moich chyba takich pytań, to jak się nastawiasz już pomalutku do kolejnej właśnie kwestii migracji, przyjmowania graczy, do tego jak byś chciał, żeby to było dalej robione, czy masz już jakiś plan, czy na razie o tym w ogóle wiesz, nie myślisz, no bo jesteście jeszcze w trakcie KVK. Chociaż mniej więcej już wiecie, jak to może stać, nie? Plan polega na tym, że zależy od ilości deportacji, tyle będzie prawdopodobnie przyjętych. Natomiast jak sam wiesz, no ostatnio mamy mega po prostu ciasno, kolejka jest dosyć spora i jest mega ciasno, jeżeli chodzi o migrację tutaj do nas. Więc po prostu będzie ogromna selekcja. I znowu będzie ta rotacja graczy i prawdopodobnie będziemy trzymali ten power, co teraz mamy, czyli tam około 15 bilionów powera, bo to będzie nas trzymało, klasyfikowało już w mid A, gdzie kiedyś to by było po prostu basic. Więc ja uważam, że po prostu teraz mówienie gram w CSID-zie, to jest po prostu skazanie się na matchmaking, ponieważ no są takie KVK, jak na przykład Pretol miał, że nic nie jesteś w stanie zrobić, ponieważ za dużo jest czynników przeciwko tobie. Gdzie mając KD z większym powerem, z większą ilością graczy, jesteś bardziej samodzielny.
Więc ty możesz decydować o losie KVK. No wiem, bo ja teraz też jak zbijamy u nas, to też coś pokazuje, że jesteśmy w midzie A, więc też jeszcze niżej może się tam się uda jeszcze zbić, ale nie zbije się tego nie wiadomo jak nisko, nie? No ale to jest totalnie inne konta, to co jest u was i to co ja mam u siebie, więc to są totalne inna zabawa, jeżeli chodzi o to, więc no, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie no, fajnie, że macie już jakiś tam plan, bo przez cały czas rozwijacie i twoja rada, jak i ty też myślicie do przodu, no bo to trzeba czasem myśleć do przodu. Jeszcze jak jesteś w trakcie KVK, to trzeba myśleć co będzie później, bo tak samo mówiłeś, nie wiecie jak tutaj będzie wyglądało Kingsland pewnie, jak będziecie, czy uda wam się coś to tam wywojować więcej niż na poprzednich KVK 2. No, po prostu Więc nie ma co tutaj mówić, bo nie ma co zapeszać, czy też nie ma co też hypować się. mhm, Nie wiem, jak jest po polsku hype. tak, Nastawiać się? nastawiać się. Nie wiem. Nie ma chyba takiego polskiego odpowiednika na hype. Chyba nie ma. Podekscytować się? Chyba podekscytować się. Kiedyś mówiło się na to, że się jarasz za bardzo. Może to bardziej w to, No. że nie ma co Tak, się jarać. z chłodną głową lecimy dalej w to KVK. Mhm. No to się na spokojnie i zobaczycie co będzie dalej, czy to wam wypali, czy też nie. Dobra, no to tyle na dziś z opowieści Królestw i Królestwa. Tu Storm bardzo konkretnie dużo rzeczy opowiedział i też przedstawił bardzo ciekawe Dużo informacje. smaczków było w środku, Tak. ale uważam, że po prostu to było nudniejsze i po prostu konkretami zarzuciłem tutaj, tak? Tak, Czyli no jak gdybyśmy- nasze królestwo progresowało względem Powera. I to też Tak. właśnie argumentuje ten mój główny argument, argumentuje mój główny argument. Mhm. Stwarza dowód tego mojego argumentu, że seedy nie mają znaczenia. Tak. Teraz Bo już po w prostu sumie my tak nie mając mają. ten sam power, to możemy spokojnie trafić na Imperium. Mhm. No tak, no to jest też prawda. Że teraz możesz grać z Imperium w KVK i Właściwie mieć to ciężko. gramy na Imperium, bo w teorii przez tak, w chwilę sumie dwa tak. królestwa KVK miały ten status Imperium, ale nikt normalny nie nazywa tego Imperium. I teraz właśnie większość Hayasidów mówią, ale my nie jesteśmy Imperium, bo ludzie kompletnie teraz znaczenie Imperium straciło słowo. Po prostu teraz nie ma Imperium poza dwoma 3 KD, bo Imperium jest co? 1039, 1093 i 1365. I wymieni jeszcze inne KD, które ma 2-3 aktywne sojusze. Jeszcze tam może ktoś jeszcze wypowie, ale tak naprawdę no nie ma. To prawda. A wiesz dlaczego nie ma? No nie, bo mi powiesz. Dlaczego? No mów, no. Ponieważ cały czas powstają nowe królestwa. A, no też racja. Gracze starsi, po prostu jest za mało starych graczy, żeby upchać ich do tych starszych królestw, ponieważ mogą zmigrować na totalnie nowe królestwo. Oni z góry są tam traktowani jak królowie, ponieważ królestwa takie młode bardzo mają ogromne problemy teraz, żeby dostać Garrison Ralliga, jeżeli nie mają własnych. No tak, to prawda. I starsze osoby, które grają na tych starszych królestwach, po prostu potrafią mówić, że hej, jak dostanę 6 MG z rzędu top 1, to wtedy do was zmigruję. No przesadziłem teraz to, ale chodzi ale tak. o sam fakt, że dostanie MG z moją grupą i praktycznie przejmują władzę, że od nich wszystkie widzi mi się. I powstaje takich dużo małych cesidów, co 100 bilionów powera, 100 bilionów KP mają i tam 10 bilionów powera. I po prostu to jest grupa kilku osób, którzy się zmigrowali z jakiegoś Imperium, czy też jakiegoś Hayasidu, czy też z jakiegoś KD, i sobie po prostu grają dla chillu. I coraz więcej takich KD jest. Dobra. Bo No. jest taka sama pula graczy na większą ilość koszyków, tak? Ponieważ jest więcej królestw. No tak, to racja. No Więc nic. jedynym sensownym rozwiązaniem tego by było ewentualne merge jakiegoś królestwa, ale tutaj No, to nie to racja. przejdzie, ponieważ no nikt normalny nie będzie chciał dodawać się drugiego króla. Kiedyś były merge bardzo popularne, ale teraz się śmieję, że jeżeli jakieś KD chce zrobić merge, to od razu ląduje w Asidzie. Jak chcesz zrobić merge'a i rozwalić KD, napisz do Cheese'Gula. On ma takie upycha niestety. Ale jakby chodzi o to, że coraz więcej jest tych nowych królestw, a coraz mniej jest tych graczy. Takich bardziej aktywnych, co po prostu grają dłużej w tą grę.
I to po prostu widać i to się właśnie bardzo negatywnie odbija przez grę, poprzez takie właśnie głupie matchmakingi, gdzie na papierze to KVK powinno być wyrównane, a w praktyce jest kompletnie niewyrównane. No tak, no to żarty. No nic, no tyle na dzisiaj z opowieści o Królach i Królestwach, jeżeli chodzi o 2658. No tutaj mam nadzieję, że wam wszystko fajnie, łatwo streścił. Rzeczywiście, gdybyśmy tutaj się rozbijali każde KVK 2658 na czynniki pierwsze, to pewnie filmik nie trwałby 50 minut, tylko ponad 2 godziny. Więc fajnie wam wszystko streścił od krok po kroku. No i fajnie, że zaczęliśmy o tą Ligę Ozyrysa, no bo tutaj chłopaki też zrobili bardzo dobrą robotę na Lidze Ozyrysa ostatnio. Więc no chwała im, bo to naprawdę dobrze wam wypadło i fajnie też tak taktycznie. To było widać, że gracie coś innego niż inne KD, nie? Bo tak to udało się. To był wymóg, tak? No. Że musicie taktyką nadrabiać. Dokładnie. Że musicie Bardziej taktyką nadrabiać. ten odcinek też przypomina mój rant na temat seedów też trochę, ale to No, tak będzie, tak czasem jest, że trzeba się wyżalić. Ja też czasem się na niektóre rzeczy muszę wyżalić w swoich filmach, bo niestety czasem tak jest, że no Lili nie robi niektórych rzeczy prosto, nawet teraz jak było... jakbyś ty rozwiązał właśnie problem z tymi seedami, że po prostu jest coraz więcej martwych królestw, i przez to masz na przykład KVK, gdzie masz 10 KD w kampie. Wiesz co, kiedyś się nad tym zastanawiałem, powiem ci szczerze, i myślałem o tym bardzo mocno. I ja bym to zrobił bardzo drastycznie, bo ja bardziej myślałem, że jeżeli te KD są rzeczywiście martwe i to są takie KD, które są, wiesz, dużo KD jest skupionych, bo ludzie sobie są właśnie te MG i tak dalej. Ja bym ogólnie na miejscu Lilith zrobił jakieś oddzielne, powiedzmy, przygotował KD. Merge. Tak, wymuszone merge. W sensie ja bym przygotował oddzielne KD jakieś i te KD, które są rzeczywiście martwe, zamknął, a ludzie, którzy tam są, dał im możliwość, jakby tak powiedzieć, zmigrowania, bo kupienie konta od kogoś jeszcze rozumiem. A chociaż to jest, wiadomo, dla Lilith to jest nielegalne i tak dalej, ale ja już to rozumiem. Ale wiesz co, już kupienie KD, no to już jest takie bardzo po niskiej linii oporu. To ja już to tak traktuję, że ktoś to już naprawdę... Co ciekawe by było, gdyby zrobili jakby coś podobnego, teraz tak się zastanawiam, oby nie zrobili tego tfu, ale teraz właśnie wpadło mi do głowy, że robisz, że KD jest rzucane że całe KD jest rzucane na przykład do zone 1. I na przykład są te mniejsze z KD porozrzucane, każde KD jest rzucone do zone 1 i nie mają się walczyć o Lost Temple, kto przejmuje Lost Temple. No tak. Czy wiesz, z drugiej strony może dać możliwość na jakieś KD, gdzie może migrować też, nie? Chyba jest w Call of Dragons, nie? Że po prostu kto przejmie Lost Temple, to potem się to resetuje. Więc oby takiego czegoś się wymyślili, bo KVK gra nie będzie drastyczne, ponieważ kredyty i sojusze, Farm Ally, ale to na pewno by było coś ciekawego, ponieważ wtedy, zobacz, by usunęło się kilka królestw i tak naprawdę oni by musieli walczyć, co by było... Też jeszcze bardziej, że masz matchmaking we własnym KD. Tak. Bo zależy jaki KD Cesida, ty jesteś dobrym Cesidem, masz grupę ziomków, którzy po prostu faktycznie walczą, a nagle dostajesz 3 martwe Decidy do swojego KD. Teraz na Call of Dragons ma się troszeczkę zmienić, bo oni w czerwcu mieli wypuścić właśnie kwestię tych migracji między sezonami, że właśnie będzie można migrować już, na przykład jak ktoś właśnie kupi konto w Call of Dragons, będzie mógł migrować tam do znajomego na dane KD. Bo wiem, że nad tym pracowali, był chyba miesiąc temu jakiś tam update i właśnie w czerwcu mieli to wypuścić, więc ciekawe jak to wygląda. Uciekamy na inny temat. Tak, odchodzimy na jeden temat, ale ogólnie jak już poruszyłeś to Call of Dragons, to właśnie wspomnę o tym, że to też tam inaczej wygląda, ale dobrze wiesz o tym, że Rise of Kingdoms z każdym nowym update'em coraz więcej bierze z tamtej gry. Nawet teraz, to było spotkanie deweloperów tam wczoraj, czy tam spotkanie, aby odpowiadać na pytania graczy, którzy tam im zadali. Zresztą chyba Snow o tym nawet dzisiaj wypuścił filmik. To nawet jeżeli tam nawet macie odpowiedź, czy macie tam pytania, to dużo rzeczy, które tam ludzie proponują i to, co Lilith w ostatnich
ostatnim czasie wprowadza, jest naprawdę ściągane z Call of Dragons. Nawet teraz, nie wiem czy widziałeś, ale nie wiem, pewnie to już odpalałeś sobie, ale nawet jeżeli widzisz teraz tą opcję tej obieży świat, to jest ściągnięte z Call of Dragons. Mhm. To jest ściągnięte z Call of Dragons. Bo oni też tam mają, tylko że oni tam za odkrywanie mapy odkrywają właśnie te księgi, zdobywają nagrody, rubiny i też to jest, że jak to robisz, to za te czytanie książki, poznawanie historii tamtej mapy, to tak samo jest tutaj, tylko to jest bardziej u nas zrobione, wiadomo, w stylu Rise of Kingdoms historycznie. Więc no, odbiegliśmy od tematu ogólnie, jeżeli na temat 2658, no ale tak czasem bywa, jak się spotykamy ze Stormem, też rozmawiamy na różne tematy, nie tylko Królestw. Dzięki Storm się zgodziłeś dzisiaj to nagrać, że miałeś czas, żebyśmy pogadali o waszym królestwie. Mam nadzieję, że tutaj wam jednak to KVK wypali, że będziecie tam dalej pchać to do przodu. No i też przyszłościowo, nie? Że kolejne KVK będą też dla was bardzo takie obfite, jak i przyszłościowa Liga Ozyrysa wypadnie jeszcze lepiej niż teraz, powiedzmy, nie? Mhm. Więc mam nadzieję, że to naprawdę bardzo fajnie będzie. Wam widzowie dzięki wielkie za to, że jesteście, za to, że subujecie kanał, że pchamy to do przodu, komentujecie, lajkujecie. Dużo się dzieje, dużo też w ostatnim czasie muszę odpisywać na Discordzie, na privach. Bardzo miło, jak komuś nie zdążyłem odpisać albo coś, no to wybaczcie, odpisuję, staram się odpisywać na bieżąco, jak tylko widzę, czasem po prostu mam tyle tych kanałów poprzypinanych, gdzie no, przeglądam je, takich kanałów, które są dla mnie też ważne, że czasem te wiadomości prywatne na czatach mi też tam gdzieś się umykają, więc sorka za to, więc dzięki jeszcze raz Storm, że byłeś dzisiaj ze mną, że nagraliśmy ten filmik. Tyle. Pa wszystkim. Trzymajcie się, na razie. Hejo!